Cześć, witam wszystkich serdecznie. W tym wideo chciałbym się z Wami podzielić swoim doświadczeniem z uczestnictwa w Mistrzostwach Polski w triatlonie na dystansie Ironman, które odbyły się 8 września 2024 roku w Malborku. Moim celem na ten dzień było zdobycie Mistrzostwa Polski w kategorii wiekowej 40-44. Czy ten cel udało się osiągnąć? Zapraszam do obejrzenia całego wideo, które na to pytanie właśnie Wam odpowiem. Zaczynamy. Tak jak wspomniałem wcześniej, moim celem na start w Mistrzostwach Polski w triatlonie na dystansie Ironman było Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej 40-44. Jeśli chodzi o poziom sportowy, moja analiza kilku poprzednich lat pokazała, że osoba, która wygrywała moją kategorię wiekową w poprzednich kilku latach, najlepszy wynik osiągnęła bodajże 2 lata temu i był to wynik w granicach 9 godzin 7 minut. Ja wiedziałem na podstawie swoich przygotowań, że na pewno stać mnie na taki rezultat. Mało tego, testy, które przeprowadzałem i świetne wyniki na treningach pozwalały mi patrzeć na ten występ jeszcze bardziej optymistycznie, bo wiedziałem, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych jestem w stanie osiągnąć wynik w granicach 8 godzin 45 minut. I myślę, że z dużym prawdopodobieństwem mogłem stwierdzić, że osiągnięcie takiego wyniku dałoby mi Mistrzostwo Polski w mojej kategorii wiekowej. Oczywiście zawsze może się wydarzyć coś nieprzewidzialnego, zawsze jakiś zawodnik może osiągnąć lepszy czas od Ciebie i na to nie mamy wpływu, natomiast ściśle matematycznie rzecz ujmując, wiedziałem, że gdybym osiągnął taki wynik, 8 godzin 45 minut, szanse na mistrzostwo były naprawdę. I z takim też nastawieniem jechałem do Malborka. To był mój cel w aspekcie sportowym. Miałem też drugi cel, który był takim moim marzeniem, które kultywowałem naprawdę bardzo długo i to był cel związany z pobytem mojej rodziny w Malborku w dniu, w którym zdobywam tytuł mistrza Polski. Chciałem, żeby jak najwięcej członków mojej rodziny było tam ze mną, wspierało mnie tego dnia i kibicowało mnie. No i przywiozłem do Malborka liczne grono kibiców, bo oprócz mojej żony i syna kibicowała mi moja mama wraz z dziadkiem, kibicowali mi moi teściowie, kibicowała mi szwagierka z mężem oraz ich dziećmi, a także mój brat, który również wspierał swoją żonę startującą w kategorii wiekowej 30-34. Także wsparcie na trasie było ogromne, co naprawdę pomagało podczas wyścigu. Ale zacznijmy po kolei. Mistrzostwa Polski odbywały się w niedzielę, 8 września. Ja na co dzień mieszkam w Alicante, w Hiszpanii i do Polski przyleciałem w środę przed wyścigiem. I muszę przyznać, że tuż przed samym wylotem troszeczkę najadłem się stresu, ponieważ przy próbie składania roweru do swojej walizki okazało się, że nie mogę odczepić swojego kokpitu od roweru, przez co nie zmieściłby się do mojej walizki. Na szczęście mam tutaj w okolicy bardzo zaufanego mechanika rowerowego i jeden telefon i szybka wizyta u mechanika wystarczyły, aby kokpit został odkręcony i z ulgą mogłem w spokoju spakować rower do walizki i przygotować się do wylotu. Mój wylot zaplanowany był na godzinę 15:30 z lotniska w Alicante. Leciałem do Wrocławia, także udałem się wraz z żoną na lotnisko. Okazało się już wtedy, że mój lot jest opóźniony o godzinę, ale akurat w związku z tym nie miałem żadnego problemu, bo miałem ze sobą laptopa, na którym mogłem wykonać troszeczkę pracy, posprawdzać treningi swoich zawodników, popisać im kilka wiadomości, skontaktować się z niektórymi, zobaczyć jak wyglądają ich treningi. I siedząc na lotnisku, robiąc to, okazało się, że lot jest opóźniony o kolejną godzinę, także w sumie nie. Ale tak jak mówię, nie stresowało mnie to zbytnio. Już rower wtedy miałem zdany, także
najważniejszą rzeczą było to, żeby ten rower doleciał wraz ze mną, a to czy wylecimy godzinę, 2 czy 3 później już nie miało dla mnie najmniejszego znaczenia. Finalnie wylecieliśmy 2 godziny później, wylądowaliśmy na lotnisku we Wrocławiu bodajże w okolicach godziny 20. Bardzo szybko pojawił się tuż przy belce mój rower, z czego oczywiście się bardzo ucieszyłem, więc ja również szybko udałem się do wypożyczalni aut, gdzie miałem zarezerwowany samochód, którym miałem udać się w podróż do Łodzi, do domu moich teściów i tak się też stało. Szybko odebrałem swoje auto, spakowałem do niego rower i udałem się do Łodzi. Podróż do Łodzi zajęła mi godzinę 50, naprawdę drogi były bardzo puste, fajnie się jechało i po przyjeździe napiłem się herbaty i poszedłem spać, żeby odpocząć, bo wiedziałem, że przede mną bardzo intensywny poranek następnego dnia, gdzie musiałem udać się w kilka miejsc, między innymi zanieść swój rower do serwisu, żeby został przygotowany przez sprawdzonego również w Polsce mechanika, osobę, która od kilku lat zajmuje się moimi rowerami przed startem, pana Andrzeja Liwińskiego. I obudziłem się wcześniej rano, w czwartek, zjadłem dobre śniadanie. To był mój dzień odpoczynkowy, jeżeli chodzi o sam trening. I tuż po śniadaniu udałem się do pana Andrzeja, zostawiłem tam swój rower i resztę dnia miałem przeznaczoną na odpoczynek, a także na przygotowanie rzeczy na wyjazd do Malborka, który zaplanowany był na piątek rano na godzinę 9:30. Także rower został u pana Andrzeja. Wiedziałem, że jest w bardzo dobrych rękach. Pan Andrzej zawsze przynosi mi szczęście, gdyż większość wyścigów, w których brałem udział, przed którymi to pan Andrzej przygotowywał mi rower, udawało mi się zawsze wygrywać w swojej kategorii i miałem również nadzieję, że tak będzie w Malborku. Także po powrocie od pana Andrzeja rozpocząłem misję pakowania wszystkich rzeczy, upewnienia się, że wszystko, co będzie mi potrzebne podczas wyścigu, mam spakowane. Mogę w spokoju położyć się spać, wiedząc, że wszystko jest przygotowane na następny dzień, na wyjazd o godzinie 9:30 rano. O tejże właśnie godzinie w piątek na stacji Łódź-Lublinek przyjeżdżali moja mama z dziadkiem. Tam ich odebrałem ze stacji i prosto ze stacji udaliśmy się w podróż do Malborka. Dzień był naprawdę bardzo ciepły i podróż zajęła nam około 3,5, może 4 godzin z postojem na kawę i zajechaliśmy do swojego zakwaterowania około godziny 13:30, 13:45. Byliśmy zakwaterowani nie w samym Malborku, ale w miejscowości Nowy Dwór Gdański, która jest położona około 15 km od Malborka. Także odebraliśmy klucze od właścicieli, rozpakowaliśmy się, ja zjadłem lekki posiłek, złożyłem swój rower i zacząłem przygotowania do 2 treningów, które miałem zaplanowane na to właśnie popołudnie. I podczas tych treningów chciałem zapoznać się z trasą wyścigu, stąd też zapakowałem rower w samochód i udałem się do centrum Malborka, gdzie mogłem w spokoju objechać jedno kółko trasy rowerowej i przebiec jedną pętlę biegu. I już wtedy wiedziałem, że wiatr może być znaczącym czynnikiem podczas tego wyścigu. Nie wiedziałem jeszcze dokładnie, z której strony może on wiać i jak silny może być rano, ponieważ po południu, kiedy trenowałem w piątek o godzinie bodajże 16:30, wiatr nie był tak silny, więc było to nie wiadomo, z której strony będzie wiał, ale po rozmowie z kilkoma osobami, które już brały udział w Malborku kilka lat wcześniej, w zeszłym roku, 2 lata temu, wiedziałem, że wiatr raczej będzie na 100%, także nastawiałem się na wieczne warunki, o czym przekonał mnie trening, który wykonałem właśnie w piątek po południu. Po treningu rowerowym i biegowym wróciłem do swojego zakwaterowania, zjadłem kolację i położyliśmy się wszyscy dosyć wcześnie spać, bo byliśmy bardzo zmęczeni podróżą do Malborka oraz tym, że naprawdę był bardzo upalny dzień.